Z tej strony Drwal Rembajło w nowej serii Rąbiemy w Magic the Gathering, poświęconej właśnie tej grze karcianej. Jako wprowadzenie powiemy sobie, czym właściwie jest Magic the Gathering, w skrócie MTG. Jestem bowiem pewien, że o ile większość z Was spotkała się z tą marką, o tyle ci, którzy nie są aktywnymi graczami, nie do końca wiedzą, z czym to się je. Także bez zbędnego gadania lecimy! Magic the Gathering to praszczur wszystkich tak zwanych kolekcjonerskich gier karcianych, czyli gier, w których zbierając karty z wielu dostępnych edycji, składamy talie i gramy z innymi graczami. Magiki są najprawdopodobniej pierwszą grą tego typu. Powstały w roku 1993 z pomysłu nauczyciela matematyki zamieszkującego w Filadelfii w USA, Richarda Garfielda. Nie tego Garfielda. O, tego. Richard wpadł na pomysł na grę planszową i zwrócił się z nim do pobliskiej firmy Wizards of the Coast. Tym spodobał się jego pomysł, ale ze względu na wysokie koszty produkcji kazali mu przerobić projekt na grę karcianą i puf! Tak powstało MTG. Popyt na nową grę przerósł najśmielsze oczekiwania twórców i już wkrótce zaczęły wychodzić kolejne edycje wzbogacające całość o nowe karty i zasady. Okazało się, że Magic the Gathering było istną kurą znoszącą złote jaja. Nic więc dziwnego, że szybko stało się flagowym tytułem Wizards of the Coast. Krótko mówiąc, hajs się zgadzał. Boom na kolekcjonerskie karcianki rozpoczął się i już niedługo zaczęły pojawiać się inne tytuły. Każdy jednak w mniejszym lub większym stopniu bazował na podwalinach utworzonych przez Magic the Gathering. Nie przeszkodziło to jednak Magicom rozwijać się i utrzymać swojej pozycji lidera. Raz po raz organizowane są zawody i turnieje. W Mistrzostwach Świata w MTG do wygrania było blisko 40 000 dolarów. Również zawrotne mogą być ceny kart, bowiem najrzadsze karty z unikatowych pierwszych edycji chodzą na aukcjach nawet za kilka tysięcy dolców. Szaleństwo kolekcjonera. Nie uwierzyłbym w to, gdybym sam nie był kilka lat temu świadkiem, jak na polskim Allegro jedna karta poszła za ponad 2 kafle. 2000 za kawałek kartonu. Twórcy oczywiście nie spoczęli na laurach. Gra jest cały czas rozwijana i wzbogacana o nowe dodatki. Warto wiedzieć, że Magic the Gathering posiada także fabułę, a każde rozszerzenie jest kolejną historią. Na podstawie MTG stworzono także gry komputerowe, jak Duels of the Planeswalkers, czy też darmowe Magic Origins. Z biegiem lat także i w Polsce rozwinęła się scena Magic the Gathering. Jeśli przejdziecie się do najbliższego sklepu z grami planszowymi, najprawdopodobniej znajdziecie tam także i Magiki. Czy warto więc bawić się w Magiki? Tego dowiecie się w przyszłych odcinkach. To by było na tyle we wprowadzającym odcinku serii Rąbiemy w Magic the Gathering. W kolejnych odcinkach zapoznacie się z podstawami gry oraz otrzymacie parę praktycznych porad, jak rozpocząć swoją przygodę z MTG. Ode mnie to wszystko. Na razie.